A co to dzisiaj do mnie przyszło? Zobaczcie, firma DYU przysłała mi paczkę. Zaraz ją otworzymy i sprawdzimy, co jest w środku. Jeżeli chodzi o złożenie, unboxing tego roweru jest bardzo proste, ponieważ rowerek wyciągamy z kartonu, to przychodzi do Was taki karton. Praktycznie są to dwa kartony, także rower jest zabezpieczony bardzo dobrze. Wyciągamy ten rowerek, tutaj ma taką rączkę specjalną do wyciągania. Podrywamy to do góry, podnosimy rower, wyciągamy go z kartonu, prostujemy kierownicę, zabezpieczamy kierownicę taką specjalną wajchą. Kierownica jest już zabezpieczona, wyciągamy siodełko, wkładamy do środka, skręcamy, zabezpieczamy i rower praktycznie jest złożony. Tak, ściągamy te całe zabezpieczenie. Możemy wykorzystać sobie nożyczki bądź obcinaczki. Delikatnie, tak aby nie porysować tej pięknej farby matowej. Ok, wszystko mamy ściągnięte. Teraz za pomocą tego imbusu po prostu luzujemy śrubkę. Odkręcamy ją. I przykręcamy tylny błotnik. Się nie mogę doczekać, kiedy będę jeździł na tym cudzie. Dużymi rowerami często jeżdżę, ale takim małym czymś to jeszcze nie jeździłem, także będzie bardzo fajna i ciekawa sprawa sprawdzić to wszystko, jak to działa. Błotnik, jak widzimy, ma taki charakter sportowy. Ogólnie kolor jest bardzo fajny. Czarny mat z czerwonymi wykończeniami. Bajera normalnie na kółkach. Ok, wyciągamy platformy. Musimy je rozpakować. No i teraz szukamy, które jest prawe, które lewe. Tu widzicie, mamy R, czyli to jest right, left, no to jest left, to jest lewy, no wiadomo. I skręcamy. Musimy pamiętać, że prawa platforma, bo tego słowa na P nie wolno używać, musi się dokręcać w tym samym kierunku, którym po prostu pedałujemy. No i dokręcamy. Nie śpieszymy się, powoli. Jak nie wejdzie nam na gwint, możemy ten gwint po prostu sobie popsuć. Także musimy odkręcić i jeszcze raz spróbować. Ok, tu mamy specjalny klucz. Tym kluczem dokręcamy sobie platformę. Platforma jest fajna, bo jest składana. Należy po prostu ją tutaj wcisnąć i możemy ją podnieść do góry. Tak aby podczas transportu rower zajmował mniej miejsca. Ok, bierzemy się za drugą. Dokręcamy. I już mamy praktycznie rowerek złożony. Teraz jedyną rzecz, którą musimy zrobić, podłączyć rower do ładowania. Jeżeli chodzi o wejście do ładowania, jest po prostu tutaj, trzeba tą gumkę odciągnąć i możemy ładować pojazd. Muszę pamiętać, że pierw podłączamy ładowarkę do 220 V. Widzimy zieloną diodę, a potem dopiero podłączamy do roweru. Kolor czerwony świadczy o tym, że rower jest w trakcie ładowania. Nie pomylcie się, pamiętajcie, pierw 220, potem rower. Moda na pojazdy elektryczne trwa w najlepsze, a to oznacza, że dzisiaj zrobimy sobie recenzję roweru elektrycznego, który dostałem od firmy DYU. Rower w zasadzie rowerek D3 jest to kompaktowy miejski rowerek elektryczny o wadze 19 kg. Przenoszenie tego rowerku po np. schodach do tramwaju, z tramwaju bądź pociągu nie stanowi dużego problemu, ponieważ rower posiada miejsce, w którym możemy go wygodnie chwycić i przenieść. Konstrukcja tego rowerku jest bardzo prosta. Rama wykonana ze stali, 14-calowe koła, błotniki, pedały wykonane z plastików, stabilna nóżka i w miarę wygodne siodełko z zawieszeniem sprężynowym. Ogólnie konstrukcja
bardzo dobrze wykonana. Spawy wyglądają bardzo dobrze i profesjonalnie. Skrzynka na baterię umieszczona w takim miejscu, aby przy jakimkolwiek upadku bądź kolizji nie została uszkodzona. Hamulce tarczowe, co przy tak małych kołach nawet dziecko nie będzie miało problemu skutecznie zahamować. Maksymalny ciężar użytkownika to 120 kg. Wzrost maksymalny 1,85 m, czyli ja się łapię. Średnia prędkość to około 20 km na godzinę, maksymalna 25. Zasięg w trybie mieszanym jest to 40 km, na samym wspomaganiu 50 km na godzinę. Wzniesienie, jakie może pokonać ten rowerek, nie powinno przekroczyć 15 stopni. Zakres temperatur, w jakim może pracować ten rower, jest od -10 do +45 stopni. Wodoodporność na poziomie IP54, co oznacza, że jest odporny na krople padające pod dowolnym kątem ze wszystkich stron, czyli po prostu deszcz. No i jest także pyłoszczelny. Ogólnie ładny design, kolor czarny. Mat z czerwonymi liniami felg wykonanych z aluminium daje mu takiego sportowego charakterka. Z elektryki mamy w nim baterię o pojemności 10 Ah, 36 V i ładowarkę 2 A. Od tej pokazuje swój wygląd 1,84 m i ja mam 90 kg. Czas ładowania baterii to jest od 6 do 8 godzin, co wskazuje, że bateria ma swoją pojemność. Bateria zabezpieczona BMS-em, silnik w piaście tylnej BLDC bez przekładni parentalnej, co przy takiej małej średnicy kół jest zrozumiałe, czyli silnik praktycznie bezawaryjny. Elementem pracującym są tylko 2 łożyska w piaście. Silnik dobrze odprowadza ciepło, ponieważ cała piasta i felgi odlane są z aluminium. Myślę, że spokojnie obsłużyłby sterownik 700 W, ale to może wiecie, w przyszłości. Całe sterowanie odbywa się 2 przyciskami po obu stronach kierownicy. Po lewej stronie mamy wbudowany wyłącznik, który należy przycisnąć i odczekać parę sekund. Po prawej stronie mamy display, który informuje nas o poziomie naładowania baterii, oraz włącznik, którym możemy sobie odpalić lampkę, która jest wbudowana w ramę i zrobiona w taki sposób, że nie ma możliwości jej fizycznego uszkodzenia. W zestawie mamy także lampkę, którą możemy sobie tam doczepić. Firma dała taką lampkę na tył. Rower posiada nawet dzwonek. Sam przejazd potrafi być znośny i wygodny. Oczywiście jak używamy ścieżki asfaltowej. Jeżeli chodzi o kostkę brukową lub żwiry, no to jest średnio bezpieczne. Ten rower oczywiście nie jest stworzony do jakiegokolwiek offroadu. Podsumowując, ten rower znajdzie sobie swoich zwolenników. Idea tego typu pojazdów bardzo mi się podoba. Myślę, że doskonały pojazd do dojazdu do pracy na nieznaczne odległości w zatłoczonych miastach. Jest dobrym alternatywą hulajnogi, ponieważ wiadomo, hulajnogą możecie poruszać się tylko po chodnikach, nie możecie jeździć nią po drogach publicznych. Na pewno jest dobrym pojazdem do jachtu, karawanu, ze względu na swoją mały rozmiar oczywiście. No jeżeli chodzi o jazdę tym rowerem, powiem wam, jest bardzo fajna, ciekawa. Rower zbiera się bardzo szybko i jest wygodny. Mimo tego, że jest taki mały, no jest wygodny i mimo mojej wagi około 90 kg, no i ja mam, wiecie, 1,84 m wzrostu, czyli jestem maksymalnym użytkownikiem tego cuda, ale no jedzie się fajnie, naprawdę jedzie się fajnie, bez problemu. Pedal assist, jest tylko 1 stopień, działa naprawdę znakomicie. No jestem pod wrażeniem i myślę, że ten rower, chyba się z nim zaprzyjaźnię, ponieważ jestem właścicielem małego jachtu, także będzie mi się fajnie, dobrze sprawował. Teraz zobaczymy osoba postronna, co powie. Super na pedal assist, ale tak samo fajnie się przyspiesza manewką. Leciutki przede wszystkim. Kurde, super! Szczerze mówiąc, nie sądziłam, że taki mały rowerek a tyle przyjemności da. Zwinny, bardzo jest skrętny. Całkiem szybki, całkiem przyspiesza i to nieźle. Hamulce dobrze działają.
powiem Ci, że jak na mój chory kręgosłup, to obawiałam się, że rower dla mnie bez amortyzacji nie przejdzie, a ten naprawdę daje radę.